Hello. Well. A lot of strange things. Why are you using such things like that? I try to make sounds with it like this. Why? Because I enjoy it. Okay. So it seems very difficult, isn't it? No, I don't think so. Think it depends on how open the ears are. And I guess by 100 years of noise music by now, I don't think it's difficult. But frankly speaking, for a lot of people, your art, your music seems to be very hard and difficult to understand. Yeah, well, I think it's really a question about like education and a question about like how people are taught to understand and appreciate music. And I guess like for like from the very origins of noise music, on the one hand, it has been I guess, a reaction to the changing life world of human beings around the turn of the century. And on the other hand, of course, there has been a form of resistance, which by now might be, at least if you put it too bluntly, questionable or politically naive. But at least we can say that certain form of noise or improvised music could never be instrumentalized by fascism so far, which is a good record, I think. What do you feel when you think about art? Oh, that's a very general question. I guess what I want to say is that certainly, and I guess we all agree, there is no, let's say, sensual notion of human life without art. And so I think it's very, very necessary to understand ourselves as human beings, to have art in all the varieties that art has been defined as in history of humankind. I mean, it's not that I want to propose that this like Eurocentric definition of art should be what is taken for granted, but a certain element of art is certainly necessary for any society. Thank you. Dobry wieczór. Zaczęliśmy nowy program Muzyk on Screen. Zobaczymy, co się wydarzy dalej. Bardzo serdecznie zapraszamy. Druga odsłona naszego programu właśnie się rozpoczęła. Zapraszam w podróż, która nas zaprowadzi. Zobaczymy dokąd.
Też mam taką lampkę, trochę inną. Jesteś w stanie wytłumaczyć, jakich narzędzi użyłeś, że zobaczyliśmy to, co zobaczyliśmy? Tak, jasne. To jest takie uświetlenie dźwięku w żmudnym procesie pacyfikowania aparatury z zainstalowanym oprogramowaniem pacyfikującym. To jest, użyłem laserów, iPada, komputera i do tego określonych tam programów. Tutaj użyłem touchdesignera, który posłużył mi do przetworzenia dźwięku na laser. Osci Studio było takim programem, w którym zamieniałem swoje obrazki na dźwięk. No i to jest taki żmudny proces programowania, myślenia i tak jakby pomysłu, jak to zrobić, jak można coś takiego wykonać. Dlaczego no art? No art jest swego rodzaju manifestem w kontrze do antysztuki i sztuki konceptualnej, korzystając jednocześnie z różnych jej form. Chodzi o wywołanie uczucia dyskomfortu poprzez wizualizację i dźwięki, które mogą nas zdenerwować, brzydzić, wkurzać, a w ten sposób zaznacza on swoją obecność. Uruchamia myślenie i pytania. W obecnym czasie, w którym właśnie zalewani jesteśmy obrazami, muzyką, reklamami, informacjami, prawda? Bez przerwy mamy te informacje niemiłe. Generalnie ma to większą szansę na przebicie, bo w tym poczuciu dyskomfortu teraz jesteśmy bez przerwy, prawda? Musimy się do niego przyzwyczaić, albo z nim jakoś walczyć, albo coś wymyśleć. No i w ten sposób chcę zwrócić też na to uwagę, między innymi. Chcę wywołać jakąś reakcję, prawda, żeby się zastanowić nad tym. No ale to dość przewrotna droga, bo nie chcesz nam poprawić samopoczucia, tylko właściwie trochę jeszcze je obciążyć i pogorszyć tak naprawdę. No nie do końca, bo chciałbym właśnie przez te swoje instalacje zwrócić uwagę na pewne problemy, tematy i myślę, że w ten sposób mam szansę tak jakby też zaznaczyć tą swoją obecność, prawda? I no, tak to działa w moim przypadku. Bardzo dziękuję.
I think it's a combination of places. Definitely coming from some internal essence of my persona, and also definitely coming from some external place somewhere out there in the universe.
and it's like merging of these two in some way that is beyond explanation of words. I wonder, how do you know what to play? It's not about knowing. I think it's a certain state of mind that you are in when you create life like that. And it's about being able to enter this state and allow the music to happen. It's basically a reaction to your listening to maybe external things that happen, little noises or whatever, or your own little things in your mind. But it's not knowing, it's something different. It's just a state that you enter and you allow things to happen. You let them go. Tell me more about your sounds. It's so interesting. Yeah. I mean, talking about sound is difficult, and I find it also necessary because sound itself is there to talk about itself. So explaining it, I don't know really how to explain it. But the sounds that I produce or the language that I have is something that, again, came as a result of searching my own voice in some way. And by now, after many years of being engaged with this kind of music and with, of course, my instruments and my voice, I have found certain language which is consisting of all these sounds that you hear. So, yeah. When you think about art, what do you feel? What do I what? What do you feel about art? What do I feel? Yeah. I mean, the word art for me is not separate from life or any other component of just a my part of being. life. Yes, yeah. So and plus, as I said, I avoid really thinking like I'm more of an intuitive thinker, if you want. It's so when I think about art or when I engage with art, I find certain freedom and possibility of expressing the self in a very safe way. And really in this world that we live in, it's such an incredible privilege to be free to express yourself. This is, yeah. Okay. Thank you very much. Thank you. Co nam zaprezentujesz? Chciałbym zaprosić do świata dźwięków Bernarda Parmigianiego, kompozytora francuskiego, który komponował głównie w 60., 70., 80. latach. Będzie to kolaż dźwięków z jego kompozycji, głównie z lat 60., 70., w dźwiękach, których znajduję właściwie to, co ekscytuje i fascynuje mnie najbardziej w świecie dzisiejszej elektroniki eksperymentalnej. Z tą różnicą, że jest to prawie 50-letni materiał, muzyka, która została już kiedyś napisana, co jest dla mnie niesamowite. Jak to się ma w kontekście, w formie setu DJ-skiego? Więc formę setu DJ-skiego traktuję tak naprawdę bardzo luźno. Ciągle wydaje mi się, że jest to bardzo wolna forma, mimo tego stereotypu, że dzisiaj tak naprawdę DJ kojarzy się z muzyką taneczną, z muzyką klubową. Ja chciałbym niejako zmusić do aktywnego słuchania, ponieważ w moich setach jest bardzo dużo ciszy, takiego spektralnego podejścia, które niejako wzbudza
słuchanie bardzo baczne i skupia się na samym dźwięku, niekoniecznie zawsze na muzyce. Jeszcze chciałem dodać do tego materiału, który zaprezentuję, będzie wizualizacja zmontowana z filmów o samym Bernardzie Parmigiani, który był też mimem, co jest śmieszne i ciekawe, co zobaczymy też na tych wizualizacjach, oraz zmontowana z archiwalnych nagrań INY GRM, Instytutu Badawczego zajmującego się działem elektroakustyki, który Bernard Parmigiani we Francji w latach 60. współzałożył. No to jestem bardzo ciekawa, co nam pokażesz i zobaczymy za chwilę. Zapraszam do świata Parmigianiego.
Grzegorz, jesteś socjologiem, który zajmuje się sztuką. Co mówi socjologia o sztuce w kontekście społeczeństwa? Po co? Po co społeczeństwu jest sztuka? Jaką funkcję ma? No może cię zaskoczę, ale myślę, że społeczeństwu nie jest sztuka potrzebna. Bym rozróżnił sztukę od kultury. Społeczeństwo być może potrzebuje kultury, nie wiem, żeby uzasadnić swoje istnienie na tej planecie i w wymiarze kosmicznym. Tu też trudno powiedzieć coś naprawdę oryginalnego. Natomiast sztukę traktuję jako efekt, nie wiem, grzechu pierworodnego. Być może jest to taka nasza rozpaczliwa próba zmagania się, bycia kreatywnym. Kultura, myślę, że jest mimo wszystko wtórna, naśladowcza. Ona tylko próbuje właśnie ogarnąć świat, nazwać go, natomiast sztuka jest jakąś chyba próbą, dramatyczną próbą konkurencji z mądrością kosmosu, nie wiem, może z Bogiem. To kto jej potrzebuje, a kto nie ma tego abstrakcyjnego pojęcia w swoim słowniku? Co o tym decyduje? Właśnie, tak trochę uniknąłem odpowiedzi na twoje pytanie, bo myślę, że społeczeństwo nie potrzebuje sztuki. To my, ludzie, potrzebujemy sztuki. Natomiast jest dla mnie wciąż zagadką i takim pytaniem, i moim zmaganiem się, czy da się to również czynić między ludźmi, między nami, tak? Czy to nasze zmaganie się z bezsensem świata, co dzisiaj nauka, no można powiedzieć, niestety udowodniła, że świat nie ma celu, nie ma sensu, to my go szukamy. Czy to można znaleźć w wymiarze zbiorowym? Mówię to z wielkim niepokojem, że jako socjolog bardzo wątpię, ale bardzo bym chciał, żebyśmy umieli to znajdować. A jakie mogą być konsekwencje, kiedy społeczeństwo zastąpi zupełnie sztukę, bo powiedziałeś, że nie do końca jej potrzebuje, rozrywką? Myślę, że to nie jest kwestia rozrywki, bo to jest znów pewna konwencja, co nas rozrywa, co nas śmieszy, bawi, relaksuje. Ja myślę, że dokonała się, czy dokonuje się jedna fundamentalna zmiana. Do tej pory kultura na pewno, a być może sztuka
wyprzedzała technologię. Natomiast w tej chwili nastąpiło coś odwrotnego. Technologia wyprzedziła kulturę i sztukę. I to jest taki moment, w którym myślę, że będziemy musieli być może szukać nowych sposobów szukania, nowych sposobów rozumienia i siebie, i tego, co próbowałem powiedzieć, czyli tego, jak rozumiemy sztukę, jaką funkcję jej przypisujemy społecznie, bo technologia, jak powiedziałem, wyprzedziła i w tym sensie zdominowała. Za nią idzie jakby drugi proces takiej standaryzacji. Nazywamy to globalizacją, ale bardziej mi chodzi właśnie o standaryzację, którą technologia w sobie zawiera, jak gdyby w sposób immanentny. To pozostajemy z tymi pytaniami bardziej bez odpowiedzi mimo wszystko, niż z odpowiedzią jasną i konkretną. Dziękuję bardzo. Pozostajemy. Co, robimy majonez po polsku? Po polsku, nie po aborygeńsku, po polsku. Majonez. To dolewajcie różnych. Niebieski. O, lód. Musi być czerwony. Musi być. Musimy zrobić czerwony jednak. No, dochowajcie łyżeczką. Tak, ja będę mieszał. Odrobinę oleju wlewaj. Więcej polski majonez potrzebuje. Olej.
Ból musi być w tym. I pieprz po polsku. Pepper. I kolendra. I teraz krew. Troszkę. No. Więcej. No. Cały syp. Jest. O. Ja. Jest. Będzie krew lub majonez. Aż się gorąco robi. Węgierskiej papryki jeszcze trochę. Ważne, węgierska papryka. Okej. Zwykle się trochę zważył, ale taki jest polski majonez. Czarny jeszcze zrobimy, myślę teraz. Zrobimy to może ja teraz. Mieszaj. Maru. Beton. Reta. Węgiel. Pretinho. Beton. Pretinho. Hej, Maru, maru. chyba mamy gotowe. Więc dobra. Nie bój się. Podejmowanie.
Bądźcie zdrowi. Bądźcie zdrowi. Bądź zdrowy. Bądź zdrowy. I to chyba na dzisiaj wszystko. Tyle na dziś. Tak wyglądała druga odsłona naszego projektu Mózg on Screen. My tutaj w Mózgu w klubie jeszcze chwilę będziemy. Zapraszamy Państwa do nas bardzo serdecznie. Ci, którzy jesteście z Bydgoszczy, macie blisko, zajrzyjcie do nas, porozmawiamy. Spotkamy się z Wami bardzo chętnie. Opowiedzcie swoim znajomym, którzy nas nie oglądali na żywo, że jesteśmy dostępni na Facebooku mózgowym. Będzie link do tego drugiego odcinka. No i myślę, że jeszcze się spotkamy. Mam taką ogromną nadzieję. Bądźcie czujni, śledźcie to, co się dzieje i bądźcie zdrowi. Poczekaj jeszcze. Bądź zdrowy.
Thank you.